Cześć, tu Wiedźma od Gratów. W dzisiejszym odcinku gościmy w przepięknej, zielonej górze. A ja mam dla Was naprawdę fajne auto. Volgę GAZ24, ale taką mocno przejściową i mocno porobioną. Zapraszam. Poznajcie babuszkę, to jest Volga GAZ24M. W odróżnieniu od 2401 i 2410 to jest wersja modernizowana. Co ciekawe, w zasadzie modernizacja była wpisana od początku w historię modelu GAZ24. Od 1959 roku, kiedy to Daniłow zaprezentował pierwsze modele nowoczesnego samochodu, który miał zastąpić Volgę GAZ21, aż do roku 70, kiedy to Cikolenko zrealizował swój kolejny projekt, który stał się faktyczną Volgą GAZ24, to auto zmieniało się nieustannie. Zmieniały się fronty, zmieniała się bryła, zmieniała się galanteria. Wszystko ulegało nieustannemu procesowi ewolucji. A jeszcze lepiej, że od roku 70 aż w zasadzie do końca lat 80 to auto dalej się zmieniało. Nieustannie coś modernizowali. Modele, które wyjeżdżały na początku roku 74 wyglądały inaczej niż te, które wyjeżdżały na końcu roku 74. I może laikowi wydawać się, że w zasadzie to jest to samo auto, ale bardzo łatwo dostrzec różnicę, kiedy wie się, gdzie patrzeć. Babuszka, wracając do naszej dzisiejszej bohaterki, jest z kolei czymś, co wydarzyło się na przełomie lat 85 i 86, kiedy to już druga seria Volgi 2401 powolutku była wygaszana, a jej miejsce miała zastąpić 2410, czyli ta z tym takim charakterystycznym, czarnym, plastikowym grillem, który dla wielu jest abominacją, a inni cenią go sobie, bo dzięki temu ruskie auto wygląda trochę jakby taki, powiedzmy, Mustang po roku na Podkarpaciu. I teraz możecie sobie obejrzeć dokładnie, czym taka 24M może się różnić. Przód, tył z 2410, środek z 24, silnik z 2410, 85 rok, więc ona w tym roczniku wychodziła w komplementacji takiej, jakiej akurat znalazły się części na fabryce. Na początku roku w innej, na końcu roku w innej. I to było więcej innego z nowego niż ze starego. Tak. Tutaj, tak jak już wspominałem, obrusówki bez, wloty powietrza z tyłu bez obrusówek, z przodu nie ma światła pozycyjnego. Tak jak rok wcześniej. Nie ma kłów na zderzaku. Te kły jeszcze też w pierwszej serii mocno się zmieniały. Jedne były pod zderzak. W pierwszej serii były półkły pod zderzakiem, a w drugiej serii były pełne kły. Mamy tu piękne klamki, które jeszcze są właśnie z 24, a nie tak jak w 2410, takie toporne, bardzo nieładne, prostokątne. Ogólnie jest tu jeszcze bardzo dużo takiego fajnego stylu i estetyki tamtych lat, natomiast jest już nowoczesność pod maską. Nowoczesność w domu i w zagrodzie. A i różni się jeszcze ręcznym hamulcem, bo już nie ma parasola pod kierownicą, tylko jest normalny europejski hamulec między siedzeniami, przez co nie mam podłokietnika. Przez co z przodu mogą siedzieć dwie osoby. Tak. A w starszych Volgach mogły od biedy się zmieścić trzy, bo robiliśmy z dwóch foteli kanapę. Tak wygląda zupełnie nowa popierniczka. No wiesz, właściciel mojej Volgi miał rodzinę, miał żonę, miał dzieci, więc ja myślę, że on był cholernie zestresowanym kierowcą. Natomiast, no właśnie, właścicielem tej Volgi pierwszym był człowiek. Nie, był człowiek, była gazownia. Była gazownia, bo Volga od 85
do 2002 roku pracowała w gazowni, woziła dyrektora. Gaz z gazowni. Natomiast w 2002 roku z gazowni odkupił ją szofer dyrektora, a mi się udało odkupić ją od szofera. Więc jestem drugim w zasadzie użytkownikiem tego samochodu. Też taka zabawna sytuacja, to był taki starszy pan, który sobie o to auto chuchał, dmuchał, stało sobie w garażu, bo jeździł jakimś małym Chevroletem już ostatnio. Jego syn gdzieś tam wyjechał do Holandii, gdzie zarabia duże pieniądze, kupił sobie nowego Mercedesa i już nie było dla kogo trzymać. Co piękne auto, tył napęd, ciężki kloc, a jak się fajnie kręci. Ja powiem, że uwielbiam te auta, w sensie takie właśnie stare kanapy, na resorach, nie jakieś tam, wiesz, wielowahacze. Ale spójrzcie w ogóle na tą bryłę, bo to jest fantastyczne, że jak oni przez te kilka lat prac nad samą koncepcją znaczy współczesnego auta, które miało zastąpić Gaz-21, dłubali i wydłubali. I wyszło im, że to jest tak piękne i tak wspaniałe, że po 24 tą budę przejęła 2410, a potem tylko modernizowali ten tylny pas i ten przedni pas, a pod maską było tyle miejsca, że cały czas mogli tam dokładać jakieś inne wymysły swoje. A buda do bardzo późnych lat 90., 2000 nawet pozostawała niezmienna i wieczna. No, produkowali ją w niezmienionej zasadzie formie poza detalami od 70 do 92 roku. No tak, ale potem jeszcze przyszły te wszystkie... No 31 się już różniła. Ale wiesz co, jak się patrzy na tą budę tutaj, ten środek, to tak. To tak. No wygodnie się, bo ja mówię, że to jest Transatlantic Shores. Dokładnie, proszę. Się wsiada i się płynie, się bujasz po tych ulicach. Idealny ten samochód na też pamięci. Sugerujesz, że drogi w Polsce nadal są takie jak w latach 70. w Sowieckim Sojuzie? Miejscami są lepsze, to ja nie mówię, ale w Sowieckim Sojuzie, jak się wjeżdżało na Krym, to tam też były wspaniałe drogi, żeby się przyjemnie panom włodarzom i aparatczykom partyjnym jeździło na wypoczynek, nie? Szosy jak w amerykańskich, ja wiem, tam bezdrożach, na amerykańskich bezdrożach, a pozostała część kraju, no a jak jest tutaj, dziura na dziurze potrafi być, że bo te boki późniejsze już miały lusterka i po prawej i po lewej stronie. Ty sobie zrobiłeś lusterka fajnie, mi się strasznie podoba właśnie to, że masz lusterka na błotnikach. I to wbrew pozorom dużo lepiej widać tych lusterka. Właśnie frajda z motoryzacji. Stare auto, kanapa na sprężynach. Zauważcie, silnik, mimo że wnętrze i takie detale jak choćby trójkątne szybki są takie jak w 2401, to silnik jest już 2410. Czyli to jest silnik ZMZ 402. Ma tak samo 2,4 litra pojemności, 4 cylindry, tak jak wcześniej. Jeżeli chodzi o moc, to jest jej więcej, bo teoretycznie 100 koni. Jeżeli chodzi o niuty, teoretycznie 180 przy 2500 obrotów. Wyobraźcie sobie, że Rusty tłukli go od 81 roku aż do 2006. Czyli jak coś im się podoba, jak coś jest dobre, to po co to zmieniać?
te poziomeczki są faktyczne. Poziomki mnie urzekły. Jak zobaczyłem te poziomki, to stwierdziłem, że ja po nie wrócę. Możesz wyjechać. Majestatycznie rusza. Możesz wyjechać i w prawo, i w lewo. Pojechałem jeszcze jedną w Nikopolu oglądać. Po Nikopolu, w Połtawie. Była nawet droższa niż ta. Ta Wołga przyjechała do nas z Nikopola. Nikopolu, no. Przyjechała jeszcze przed wojną. Pół roku. Zdążyła tutaj dotrzeć. To była wymarzona Wołga Wojtka. Nie, pojechałem po 21. Ale... Moja też była czyjąś taką w cudzysłowie wymarzoną, bo też pojechał sobie po 21, a przywiózł 24. Ale nie znalazłem 21 w stanie i w budżecie, który by mnie interesował. Wiecie, co jest zabawne? Wszyscy chcą sobie przywozić Wołgi z zagranicy, ze wschodu, z Ukrainy. A tak naprawdę to jest udręka i męczarnia, żeby potem tą Wołgę tutaj w Polsce normalnie zarejestrować i móc ją sobie spokojnie jeździć. Już pomijam to, że WIN jest na budzie, numer jest krótki, a w dowodzie jest długi. Wiele rzeczy się nie zgadza w dowodach. Wiele rzeczy się nie zgadza. To auto miało datę pierwszej rejestracji w 2002 roku, kiedy ją pierwszy raz zarejestrowano w Ukrainie. W związku z czym podczas pierwszego przeglądu wymagany był katalizator. A to auto nie ma takich rzeczy. Można byłoby oczywiście dołożyć katalizator, ale po co? To nie jest to udogodnienie, które chciałbyś mieć. Nie, wolę wspomaganie. Zaczęło się od tego, że przyjechałeś nią na kołach. Na miejscu jeszcze w Ukrainie pojechała sobie do warsztatu, żeby sprawdzić, czy ona spokojnie dojedzie z tego. Zajechałem do warsztatu, do mechanika swojej teściowej i ona przerażona, czy jej dzieci dojadą tym czymś do domu ponad 2000 km. Pyta tego mechanika, czy tam wszystko jest w porządku. On wszedł do kanału i w tym kanale dokręcił dla proformy w zasadzie jakąś jedną śrubkę i powiedział, aż to ma się tu psuć, to tank. Dokładnie. Przyjechałeś nią do Polski na ukraińskich tablicach. Tak. W tym celu musiałeś dokonać pewnych formalności jeszcze po stronie ukraińskiej. Tak. Musiałeś zostać co, mieszkańcem? Nie, musiałem wyrobić tam ukraiński NIP, taki INN, numer identyfikacji. No i ten NIP się przeciągał, więc wróciłem autem zarejestrowanym na narzeczoną, bo jeszcze swojego NIP-u nie dostałem. Ale to się udało obejść i przejechaliśmy tutaj. No i później zaczęły się problemy z Urzędem Skarbowym. Więc trzeba było ją oclić i oczywiście jako obywatel w urzędzie celnym nie da się niczego załatwić osobiście. Trzeba wszystko załatwiać przez agencję celną i znalezienie agencji celnej, która potrafi odprawić auto z Ukrainy i chce to zrobić, też nie było rzeczą prostą. Dopiero 12, 14 agencja się tego podjęła, a szukałem już wszędzie, nawet w Krakowie czy w Gdańsku. To jest determinacja. Nie, to było, nie nazwałbym tego determinacją, tylko brakiem innego wyjścia. Okej, po prostu. Jak już została oclona, to już poszło z górki. Nie. Myślałem, że pójdzie z górki, jeżeli po tym jak znalazłem agencję, to tutaj w lubuskim urzędzie celnym to naprawdę poszło już za pomocą tej agencji bardzo sprawnie i szybko. Więc myślałem, że najgorsze mam za sobą, natomiast najgorsze dopiero było przede mną, czyli Wydział Komunikacji. W kwitach się nie zgadzało nic. Wydział Komunikacji w Zielonej Górze w ogóle jest miejscem bardzo specyficznym. I ja wiem od wielu kolegów, którzy posiadają tutaj auta zabytkowe, klasyczne i takie nieszablonowe, że potrafią sprawiać problemy. Łącznie z tym, że wydadzą dwie różne tablice do jednego auta. Tak, do Zielonego Saba. I co? Poszedłeś do Wydziału Komunikacji, okazuje się, że nic się nie zgadza z tym, co jest w papierach. Tak, że w papierach jest długi WIN,
Na pasie przednim jest krótki win. Do tego pierwsza rejestracja w Ukrainie była dokonana w 2002 roku w papierach i auto wymagało wtedy, musiało spełniać normę emisji spalin. I to dość rygorystyczne, których nie miało szans spełnić, nawet jeżeli wyjechało nowe z fabryki. W Wydziale Komunikacji trafiłem na szczęście do dobrego okienka i wiedząc już, że mam problemy z przejściem pierwszego przeglądu, bo najpierw pojechałem na pierwszy przegląd i na 3 stacjach diagnostycznych panowie powiedzieli, że nie da rady, w tym w okręgówce. Pojechałem do Wydziału Komunikacji, zaszedłem do okienka takiego zupełnie niekierowany, chyba że tylko intuicją, trafiłem na sympatycznie wyglądającego człowieka, pokazałem mu papiery, powiedziałem, że będzie trudno, a on powiedział, co tam trudno, ja teraz rejestruję żuka na żółte. Ty mówisz, tak? A ja to mówię, podtrzymaj mi zapalniczkę. Podtrzymaj mi piwo. Pokazałem mu kwity, powiedziałem mu, co się nie zgadza w kwitach, żeby sam już tego nie szukał, a on powiedział, to ja muszę z naczelnikiem. Zabrał te kwity, poszedł na 5 minut do naczelnika, wrócił za 45. Dzięki temu, że rzeczoznawca, którego robiłem opinię do Urzędu Celnego, ma dość dobry kontakt z Wydziałem Komunikacji, to udało się to załatwić już dużo rzeczy poza mną. Oni się już bezpośrednio ze sobą komunikowali, ja tylko robiłem jako kurier, jeżeli chodzi o oryginały dokumentów, które rzeczoznawca musiał do tej rejestracji uzupełnić. I potem już jakoś poszło. A potem już poszło. Dzięki temu, że to trwało tyle, i że tak często byłem gościem Wydziału Komunikacji, to udało się też z tym przesympatycznym człowiekiem, który mnie tam obsługiwał, dogadać tak, że odłożył mi tablice rejestracyjne z numerem modelowym tegoż to pojazdu. Pan za nami zachował odpowiedni dystans. I słusznie. Jakbyśmy mieli stoczyć. Zielona góra to góry, więc... Tutaj wszędzie jest podgórka. Wszędzie jest podgórka. Jak często sobie jeździsz tą Wołgą? Ja wiem, ja Ci widuję regularnie gdzieś tam, wiesz, zloty i tak dalej, ale... No w tym roku trochę po zlotach się pokręciłem, byłem. Trochę za mocno dodałam fajnie. Gdzieś takie zloty jak są w zasięgu 100-150 km, to staram się pojechać, a tak to na weekendy gdzieś tutaj po mieście. Zdarzają Ci się teraz wesela i takie jakieś imprezy? W ogóle. Jakieś zapytania czasem się zdarzają, ale rzadko. Jeżeli Wam się podobała ta Wołga, to możecie sobie ją obserwować na Instagramie i na Facebooku jako Białą Wołgę, Babuszka Gaz24, szukajcie. A Wam polecam też zasubskrybować mój kanał, komentować i śmiało kontaktować się ze mną.